Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku naszego cyklu Z wody w piach. Tym razem chciałbym Państwu więcej opowiedzieć o chrześcijanach w Iraku. Kim są, skąd się tam wzięli, dlaczego wymagają pomocy i w jakim zakresie jej udzielamy. Patrząc historycznie, samo pojęcie chrześcijan i ich tożsamości jest o tyle skomplikowane, że społeczność ta jest dość głęboko podzielona, nawet w chwili obecnej. Mówimy o społeczności, która teraz liczy być może około 250 tysięcy ludzi, a która jeszcze w roku 2003 liczyła sobie 1,5 miliona. Czyli przed atakiem Stanów Zjednoczonych na Irak chrześcijan w tym kraju było 1,5 miliona. No teraz po ogromnej depopulacji została grupa, którą można by przyrównać na przykład, nie wiem, do mieszkańców polskiego Torunia. Dlaczego mówię, że są głęboko podzieleni? Ponieważ chrześcijanie iraccy to wiele różnych wyznań. To kościół kaladejski, to kościół ortodoksyjny, to protestanci, ewangelicy. Naprawdę jest samo jak gdyby rozbicie religijne, ale tu warto zauważyć, że chrześcijanie nie identyfikują się tylko i wyłącznie poprzez religię. Są Aramejczycy i są Asyryjczycy. Tak naprawdę mówimy o tych samych osobach, tylko że część z nich identyfikuje się poprzez religię, a część z nich identyfikuje się poprzez historię. Poprzez historię, czyli odwołują się do czasów Królestwa Asyryjskiego, odwołują się do czasów Królestwa Niniwy i samej Niniwy, która była ostatnią stolicą. Głównie zamieszkują na teren północnego Iraku i właściwie równina Niniwy, o której być może część z Państwa słyszała, ponieważ mamy możliwość w Polsce usłyszeć o niej w czasie czytania Biblii w czasie mszy świętej. Ta właśnie Niniwa jest miejscem, gdzie są największe skupiska chrześcijan. Oczywiście była dzielnica i jest do dzisiaj bardzo duża dzielnica chrześcijańska Ankała w Erbilu, czyli w stolicy Kurdystanu. Ale generalnie tereny te, patrząc historycznie, w dużej mierze dzisiejszy Kurdystan, ale nie tylko, wsi i terenów zamieszkałych przez chrześcijan było dużo więcej. Pamiętam, jak odwiedzając jedną z chrześcijańskich jednostek wojskowych już po wojnie, na ścianie była mapa z zaznaczonymi wsiami, które dzisiaj są chrześcijańskie, ale też z wsiami, które były chrześcijańskie, a w dniu dzisiejszym zamieszkane są już przez muzułmanów. Nacisk jest duży i ciągły. Chrześcijanie się wycofują i tutaj nie ma, że tak powiem, co ukrywać faktów albo udawać politycznej poprawności. Z tym, że ten nacisk jest też różnoraki zapewne od tego, który Państwo sobie wyobrażacie. Bo ja kiedyś wyobrażałem sobie sam, że żeby doprowadzić do tego, żeby ludzie uciekali i emigrowali, to trzeba dokonywać ciągle stałych aktów przemocy, ludobójstwa. To nie jest tak. Oczywiście są momenty, kiedy nasilają się te akty bardzo. Jak w momencie, kiedy ISIS planowało dokonanie ludobójstwa na chrześcijanach i zajęło tereny zamieszkałe przez chrześcijan, wypędziło ich, ograbiło z pieniędzy, pozbawiło podstaw ekonomicznych funkcjonowania. To prawda, ale ten nacisk jest dużo wcześniejszy. Znamy i mamy przyjaciół chrześcijan, którzy uciekli po zamachach, które były w latach 2003, 2007. Na przykład na terenie Mosulu dokonywano aktów przemocy wobec chrześcijan, więc niestety ta presja jest długotrwała i ciągła. I tak naprawdę, proszę Państwa, wystarczają punktowe akty terroru, żeby w dłuższej perspektywie czasu zmusić ludzi do ucieczki. Każdy normalny człowiek dba o bezpieczeństwo swoich najbliższych, swojej rodziny. I jeżeli Wy będziecie codziennie rano posyłać dziecko do szkoły i gdzieś w Waszej duszy będzie się kołatała myśl i w głowie o tym, że to dziecko może z tej szkoły nie wrócić i na przykład skończyć jak chrześcijańska dziewczynka, którą przed referendum niepodległościowym znaleziono zamordowaną i wciśniętą w odpływ kanalizacyjny. I to nikt się nie przyznał do tej zbrodni. To był po prostu, że tak powiem, jeden z sygnałów jednej ze stron, do dzisiaj nie wiadomo do końca której, o tym, prawda, gdzie jest miejsce chrześcijan. Były protesty, były marsze. Sprawa została do dzisiaj nierozwiązana.
Jeżeli na terenach zamieszkałych przez chrześcijan zmienia się na przykład administrację, bez pytania się ich o ich zdanie. Jeżeli nie odbudowywuje się lub są problemy do dzisiaj z odbudową części domów zniszczonych na skutek wojny. To wszystko ma wpływ, proszę Państwa, na to, czy w długiej perspektywie czasu Wy zdecydujecie się ze swoją rodziną mieszkać w takim miejscu, czy zdecydujecie się na emigrację lub po prostu ucieczkę. Czasem jest to przeprowadzka do innego miejsca w Iraku, czasem do pobliskiego kraju, w którym macie rodzinę, a czasem jest to wyjazd do Europy, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, czy wielu innych miejsc, gdzie ta diaspora chrześcijan, którzy emigrują z Bliskiego Wschodu, w chwili obecnej się znajduje. Są też, proszę Państwa, wykupienia i tutaj już proszę zrozumieć tych ludzi. Chrześcijanie starają się nie oddawać ziemi. Są znane sytuacje, jest film BBC o ostatniej kobiecie, która, prawda, została we wsi, jest już otoczona tylko i wyłącznie przez muzułmanów, a ona sama jako taka strażniczka pamięci, że ta wieś była wsią chrześcijańską, mieszka w niej jako taki ostatni dowód tej umierającej w tym miejscu i religii, i w pewnym sensie cywilizacji. Dlaczego ludzie zdecydują się na wykup? Dlatego, proszę Państwa, że wpierw Wasze mienie zostało rozkradzione, Wasz dom został zburzony na skutek działań wojennych. Stało się to raz, po jakimś czasie stało się to drugi raz. Grozi Wam, że być może zdarzy się teraz, znowu są zamieszki, że zdarzy się to na przestrzeni roku czy kilku lat po raz kolejny. I przychodzi do Was sąsiad, który jest sponsorowany przez kraj obok, który subsydiuje milionami dolarów społeczność muzułmańską. Przychodzi do Was sąsiad i mówi: słuchaj, straciłeś już 2 razy majątek, tak? Twojemu kuzynowi zginęło dziecko, macie tu bardzo trudną sytuację, ja mam środki finansowe, chciałbym Ci pomóc, masz zniszczony dom, nieodbudowany warsztat, prawda, spaloną ziemię uprawną. Jak długo jesteście Państwo w stanie odmawiać takiej propozycji? Rok, 2, 10 lat? W końcu po którymś kolejnym akcie, który nawet nie dotyczy Waszej rodziny, ale one się dzieją gdzieś w okolicy. I samo to, że słyszycie o dziejących się wobec Was kolejnych aktach, doprowadza do tego, że jesteście gotowi w pewnym momencie się poddać i zrezygnować. Co zrobić, żeby do tego nie dochodziło? Tam ludzie na miejscu, między innymi hierarchowie kościelni, nawołują do tego, żeby nie popierać emigracji. W każdej społeczności pierwsze osoby, które emigrują, to są osoby, które dysponują środkami finansowymi, są wykształcone. To powoduje, że ci, którzy zostają i nie mają tych środków finansowych, ani nie są tak dobrze wykształceni, mają ogromnie utrudnione życie. Jeżeli będziemy popierali, a słyszę nieraz takie głosy w Polsce, prawda, że popierajmy emigrację, bo przyjadą do nas lekarze, nauczyciele, inżynierowie. Proszę Państwa, to jest okrutne skazywanie na powolne umieranie ludzi, którzy tam zostaną bez swoich inżynierów, bez lekarzy, bez nauczycieli, bez dyrektora szkoły, bez elektryka, który jest w stanie we wsi naprawić instalację elektryczną, bez lekarza, do którego jesteście w stanie bezpiecznie pójść ze swoim dzieckiem. Nie drenujmy tych terenów z najbardziej w naszym rozumieniu wartościowych, powiedzmy sobie to szczerze, robotników, których my ściągamy do Europy, a innych, tak jak teraz kraje, które przecież jeszcze parę lat temu otwarcie nawoływały, że witamy wszystkich, płacą ludziom za to, że odsyłają ich do krajów, gdzie nadal dochodzi do aktów przemocy lub tak jak w wypadku Syrii po prostu trwa wojna. I kraj, który jeszcze nie tak dawno pani kanclerz nawoływała, że witamy wszystkich, w chwili obecnej płaci ludziom konkretną sumę pieniędzy za to, że się z tego kraju wyniosą. I już nikogo nie interesuje, że wracają do kraju, w którym nadal przecież grozi im niebezpieczeństwo. Namawiam Państwa do tego, żeby wspierać tych ludzi tam na miejscu, żeby nie dać wygrać terrorystom, żeby pomóc odbudować im to życie, na ile to możliwe, do takiego stanu, jaki był przed zamachami i przed atakami. Pomóc ludziom odbudować miejsce pracy, pomóc im odbudować miejscową szkołę, pozwalać na to, żeby dzieci miały dostęp do edukacji. Nie zgadzać się też na to, że na przykład ze względów na nacjonalizm w niektórych częściach Iraku grupy, które w nich mają władzę, na przykład zmieniają język wykładowy na uczelni na język, którego chrześcijanie nigdy w czasie swojej edukacji nie mieli możliwość poznania. Powoduje to, że na przykład uczelnie techniczne stają się zamknięte. Teoretycznie mogą się przecież nauczyć dodatkowego języka, który jest wykładowym nagle w tej uczelni i rozpocząć naukę. Praktyka jest taka, że skazuje ich to na getto i na to, żeby nie zdobywali wyższego wykształcenia. Więc wspierajmy ich możliwość zdobywania wiedzy tam na miejscu, pomagajmy im się odbudowywać tam na miejscu
i liczmy na to, że ci odważni ludzie będą, tak jak przez 2000 lat było, w stanie odbudowywać się po różnych przeciwnościach losu. Co daje nadzieję? Nadzieję daje to, że kiedy rok temu odwiedziliśmy przyjaciela jeszcze z czasów, kiedy były tam działania wojenne, w chwili obecnej mężczyznę 60-kilkuletniego, chcąc mi się pochwalić, zdjął zdjęcie ze ściany i pokazał mi zdjęcie rodzinne, powiedział: Bartku, zrobiłem porówno. Oznaczało to, że ma 5 synów, 5 córek, w chwili obecnej 23 wnuki, ale powiedział mi, żebym się nie martwił, bo to na pewno jeszcze nie jest koniec, gdyż najmłodsze dzieci kończą właśnie ogólniak i są jeszcze na studiach z tej 10, więc tych wnucząt będzie więcej. I to, proszę Państwa, daje nadzieję, miłość do bliskich, duże rodziny, kochające się i możliwość pracy taką, jak my mamy tutaj i rozwoju dla tych rodzin w Europie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania, ponieważ to jest taka bardzo ogólna informacja dotycząca chrześcijan, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, prosimy Was o komentarze pod filmem. To pozwoli nam na odpowiedź. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do widzenia.